To już jest któryś raz z rzędu. Jedziemy! Jedziemy! I co, jak się ci Ewa tu spało? Krótko. Cały czas słyszałaś, że pada deszcz. I cały czas wystąpi. Ale tam jest piękna góra, która jest skąpana w porannej mgle, po prostu w górskiej mgle. Jest zakryty czubek. Bardzo lubię to. Mi się zawsze to kojarzy z wredną leśnicą. Mi się miło do tego wraca. No ogólnie myślałem o tym od 10 lat. Wcześniej biegałem. Ogólnie prowadziłem bardzo imprezowy tryb życia, ale byłem zafascynowany biegaczami długodystansowymi, takimi jak Dan Karnazes, Piotr Kuryło. To był taki Polak, który przebiegł całą ziemię dookoła. Ogólnie to była pierwsza osoba na świecie, która to zrobiła. Napisał też książkę. Ogólnie dużo oglądałem różnych takich filmów motywujących i tak dalej. Czułem, że te imprezy to nie jest do końca to, co chcę robić. No i zacząłem biegać. No i jak zacząłem robić rzeczy, to ludzie zaczęli się pukać w głowę, bo wszyscy znali mnie z tej imprezowej strony. No i cały czas przesuwałem te poprzeczki, te granice. No i początki były trudne, bo miałem różne wpadki. Także w tygodniu biegałem. W weekend imprezowałem, no i potem jakoś tak się stało, że trafiłem na rower i rower mnie pochłonął do reszty. Zacząłem jeździć długie dystanse, potem ultramaratony, coraz cięższe trasy. No i od 10 lat podróżuję na rowerze, przejechałem już ponad 47 krajów. Zawsze marzyłem właśnie o takiej wyprawie rowerowej dookoła świata. Mógłbym już to zrobić wcześniej wyruszyć na taką drogę, ale nie wiedziałem, czy podołam tak długo być sam. I dlatego 2 lata temu wyruszyłem na taki test, że tak powiem. Przyjechałem całą Europę, taką trasę Europa Divide, 7600 km spod Morza Arktycznego aż do Portugalii, do Faro. No. Wtedy przejechałem tę trasę jako pierwszy Polak. Miałem drugi czas na świecie na tej trasie. Przejechałem ją w 66 dni w terenie. No i od tamtej pory stwierdziłem, że tak, że jednak chyba czas zrealizować to marzenie. No tyle, że wtedy się z kimś spotykałem jeszcze. I tak te swoje plany odkładałem. Wszystko się tak jakoś złożyło w tę jedną chwilę, że miałem trochę swojej gotówki, wziąłem trochę odszkodowania za wypadek. Nauczyłem się montować. Kondycję mam dobrą, rower mam taki jak chciałem. I wszystko tak się zbiegło w jednym czasie. Rodzice moi nie żyją, wynająłem dom, także nic mnie nie trzymało, bo od września się z nikim nie spotykałem, nie mam dzieci i sobie pomyślałem, że jak teraz tego nie zrobię, to nigdy tego nie zrobię. A ile masz lat w ogóle? Już mam 36 lat od czerwca, od 26 czerwca, także ostatni dzwonek, że tak powiem, nie? Żeby to zrobić, że tak powiem, w pełni sił, nie? Bo potem to już człowiek chyba z nich opada po trochu, także póki co czuję się doskonale. No i... Ile myślisz, potrwa ta podróż? Ta twoja? Nie mam jakiegoś planu, myślę, że od roku do 4 lat, tak zakładałem, ale wszystko idzie w dobrym kierunku, kanał YouTube zaczyna się powoli rozkręcać. No i to jest to, na co czekałem całe życie, także mógłbym podróżować chyba bez końca, nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Póki co morale wysokie, nastawienie bardzo dobre. No. Bardzo ciekawe jest to, że pan tu do nas przyszedł, którym wczoraj piliśmy herbatę. No i nas szukał, nie wiem do końca gdzie nas prowadzi, ale chyba przyszedł tak po nas zapytać, czy wszystko w porządku. Tak mi się wydaje. Polonia, Turkish? Turkish! Nie mówi po angielsku, nie mówi w żadnym języku.
poza tureckim, ale chyba użyjemy czata GPT, żeby z nim pogadać. On gada przez telefon teraz. Także poznajemy bardzo ciekawych ludzi. To jest fajne. To jest fajne i przyjemne. Inspirujących, takich, którzy kurczę dają do myślenia. I tu spaliśmy w pięknym miejscu i ten Piotrek, który jedzie dookoła świata i ten pan, który... Czy jedziesz do miasta, podejrzewam? City? Komşu akraba. Czy my jesteśmy pewnie jakoś powinowaceni? 3 days. My się znamy. Mamy autostop. Gitmişler Tevlar'la spor yapmışlar böyle. Tamam iyi. Şimdi buradan Kütahya'ya yetişmiş. No i tak, Eş. tak. Eş. Oturabilirsiniz bak koltuk. Da. A ten... Bu turist Ömer bu. Bu da turist Bu bunlardan değil. Bunu buraya karşılaşmışlar. Bu bisikletten iyiydi. że przyjechał, no. He. O, ale to kawał drogi, nie? Dobro Türk takım makarası. Magazyn? Tu to robisz? Bekçi. No, tu jest to. ale tu- Kocaeli. Büyükşehir. Bekçi. Buraya girmek yasak. Ama A że on tu pracuje? bisiklet serbest. bisiklet Bisiklet serbest. No, bicyklet fajny. Ha. A ty znajesz paruski? Soğuk su. No, możemy, da, pewnie. Tarzan'da anlaşıyoruz da. A, że ja Tarzan. Sen A Tarzan, ona Cenk. o da Cenk. A on kto? O TikTok. No i w sumie tam trzeci chyba samochód nas podwiózł, ale tylko kawałek. Dobrze, że mamy fajny spocik, tutaj niby jeżdżą autobusy, ale można sobie usiąść, to jest ważne. Tam jest miejsce, gdzie można karton wziąć, Nieprawda, sprawdzałam, te kartony się nie dają. ale tak, żeby napisać na nich coś. Lepsze to niż nic. Czy ja wiem? Karton jak karton. Spróbować trzeba. Trzeba go tylko w miarę oporządzić. I on jechał tam, a my jedziemy tam. No. Na mapie to wyglądało trochę dalej, ale... Ewa, co sądzisz? Ja jestem pełny optymizmu i nadziei. Ewa wątpi w ten karton. Ponieważ Kuba jest szczęśliwy z tego powodu, że się nie rusza stąd. Ja bym sobie poszła pieszo, podelektowała się zmieniającymi widokami w rytm naszych kroków, natomiast Kuba się poci bardzo i no pójdziemy na pewno, dzisiaj jeszcze będziemy chodzić, ale żeby z rana od razu narażać się na takie pełne słońce. ale potem będzie tylko gorzej. Nie, teraz jest najgorzej, bo jest godzina 12. Nieprawda, Kuba. No jak nieprawda? Jak jest największa żarówa, czyli godzina 12. Napiszemy na tym kartonie, postoimy pewnie z 20 minut, jak się nic nie będzie zatrzymywać, to pójdziemy na nogach. Tylko prawda jest taka, że ja bym bez tej koszulki mógł iść, no ale kurczę. Z całą tą koszulkę to ja przemoknę, przecież tutaj będę pił Jedwab, hektolitry wody. wietnamski jedwab. No i co, ale jak nie trzymasz 20 kg plecaka w pełnym słońcu, 35 stopni. Jedzie, łap, 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 łap. No i dobra, zobaczymy turecką gościnność. Będę łapał tak po prostu i zobaczymy, czy się coś zatrzyma. Tutaj akurat pan ma jedno miejsce, ale się nie ma szans. Okej. 0 miejsc miał. I był w ogóle załadowany. Mówił, że nas pomachał, także nie ma szans, żeby nas wziął. Kuba pierwszy raz podczas naszej podróży pisze nazwę miejscowości na kartonie. Tak, jaki karton, taki Kuba, kurczę. Po kilku chwilach udaje nam się złapać okazję. Przejeżdżamy może 30 km, a kiedy wysiadamy, niespodzianka. Kolejny mężczyzna zaprasza nas na herbatę. Dostaliśmy znowu herbatę. Pan nas zaprosił do swojej restauracji. A taki jest landscape. Camiden çıktı Muhammed. No. No. Podobno się tak spływa. Pan też sobie z nami zdjęcie zrobił. My też. Spojrzeć. Ja nie będę patrzył w kamerę, tylko tak, żeby zdążyć. No, trudne. Gościu nas zaprosił na herbatę, pogadaliśmy z nim, życzył nam wszystkiego dobrego. To jest takie metal.
schody chyba jeszcze nie są zrobione. To w ogóle będzie restauracja. Wokół tego są takie ogromne wodospady, a w zimę to w ogóle wygląda przepięknie. Dostaliśmy Instagrama od tego gościa, życzył nam wszystkiego dobrego i zapisał nam kilka takich filozoficznych haseł, które chyba teraz przedstawimy i są takimi mottami wręcz na tą naszą podróż. Tak wypowiedział to pani. Super. A, tutaj psy ma. Wypuszcza nas i w ogóle. No jest to przepięknie generalnie. My jedziemy dalej, bo mamy jeszcze do wolontariatu jakieś 5 dni. No to jest kurczę niedużo, a mamy 7 godzin samochodem do przejechania, a biorąc pod uwagę fakt, ile tutaj przejeżdża samochodów na godzinę, to będzie kłopot. Opuszczamy to miejsce z filozoficzną myślą, którą zostawia po sobie nasz przyjaciel. Jeżeli jesteś czegoś właścicielem, a nie możesz się tym podzielić, to jesteś tego niewolnikiem. Ta myśl zostaje z nami przez kilka dni i będzie nam jeszcze towarzyszyć przez najbliższe miesiące. Bo to właśnie teraz oferujemy to, co najważniejsze. Czas. Bo chyba udało się nam złapać tira. Zobaczymy jak będzie. Dawaj, do góry. Kultura tego wymaga, żeby... O, trzymaj. Tak? Co? Trzymaj tak, żeby... Hey, you want your man? Aj, stosowałam. O, hopa! Afyon'un başkanı bizim.